Siemanko, nastała lekka zmiana i właśnie muszę lecieć do Polski na chwilę. Ale dlaczego tam lecę, to się dowiecie już niedługo. Muszę polecieć przez Istanbul po to, żeby coś stamtąd zabrać, a następnie pojawić się w Polsce. Także misję mam dobrą, ale to spoko, bo jadę w bardzo fajnej sprawie. Myślę, że wielu z Was będzie mocno zaskoczonych, a ja lubię Was zaskakiwać. Cieszę się, że lecę do Turcji. Pojem pysznego jedzonka. Mamy tam dzień i noc. Piąta 30 rano. Jesteśmy w Istambule. A dlaczego mówię, że jesteśmy? Bo jestem z tatą. Wziąłem tatę do Istambułu, bo jeszcze nigdy tu nie był. I przyjechaliśmy pozwiedzać, zobaczyć fajne miejsca, zjeść coś dobrego, a przede wszystkim w jednym celu, który zobaczycie później. Czyściutki, umyty. Kawkę musimy czekać. Nie ma co jechać do hotelu nawet tak wcześnie, bo nie ma sensu. Nikt nas nawet nie wpuści do pokoju. Ale jak widzę to wszędzie tureckie jedzenie dookoła. O, nie mogę doczekać. Zjem dobrego kebaba. Wiecie, znowu się z Wami tym podzielić, bo jestem na maksa podekscytowany. Właśnie skończyłem książkę. Spodobał się. Teraz muszę ją wysłać jeszcze do poprawienia, później do poskładania, później dorzucić zdjęcia, okładka praktycznie gotowa i wydaje mi się, że w czerwcu będzie preorder. Także spodziewajcie się tego jakoś w tym miesiącu już. Serio jestem mega podekscytowany. Bardzo się cieszę, że ją skończyłem. Przeczytałem ją już chyba, nie wiem, z 5 razy. No, jest dobra. Moi drodzy, witam Was serdecznie w Istambule, czyli w jednym z moich ulubionych miast. W sumie mieście, które jest podzielone trochę w Europie, trochę w Azji. Chociaż większość Turcji oczywiście jest w Azji. W dzisiejszym odcinku jestem tutaj po to, żeby popróbować paru smaków nowych i przywieźć je do Polski. To jest właśnie to, o czym chciałem Wam powiedzieć od samego początku. Przyjechałem tu specjalnie po to, żeby smaki świata zacząć przywozić Wam do Polski, żebyście nie musieli podróżować tak dużo, żeby każdego było stać na to, żeby spróbować kuchni z różnych części świata, żebyście nie musieli przeżywać długich godzin na lotnisku, jetlaga i wydawać masy pieniędzy, a jednak żebyście mogli spróbować tego, co je się w takich miejscach. I pierwszym z takich miejsc właśnie będzie Istanbul, będzie Turcja i smak pysznego donera przywiozę do Was. W Istambule wszędzie, gdzie pójdziecie, możecie zobaczyć właśnie donery w różnych rodzajach. Ceny są jakie są, dlatego ja zrobię tak jeszcze, żeby ten doner, który będzie w Polsce, był jeszcze tańszy niż te, które po prostu można zjeść tutaj. Za taki zestawik 50 zł. Za kebaba takiego donera 25-30. No to nie jest tanio. Powiem Wam tak, jak przyjedziecie do Istambułu, przyjedziecie do Turcji, to jedźcie ile się po prostu tylko da. Bo tutaj jedzenie jest przepyszne. Dla mnie turecka kuchnia jest naprawdę jedną z najlepszych, jakie w ogóle są. Widzieliście kiedyś takie wielkie mięso? Jest po prostu aż szok. Dlatego przyjdę i spróbuję. Tutaj jest największy kebab. On podobno ponad 200 kg, jak oni go przygotowują, a 204 kg jakoś tak. Od 1973 roku tutaj go robią. Jest mega. How many kilo is it? When is the full? 200 kilo. Wow. Big. No i tak, testuję pierwszego Rolo. Rolo, który tak naprawdę nie jest Rolo, bo prawdziwe Rolo będziecie mieli w Żabce. Będziecie mogli spróbować smaku, który dla Was przywiozłem. Thank you so much. Powiem Wam tak, mięso bardzo dobre.
bardzo soczyste, a to najważniejsze. Że nie jest suche, tylko jest naprawdę takie i dobrze przyprawione. I smakuje, ale brakuje mi tu sosu trzostkowego. Jeśli by był sos trzostkowy, by było jeszcze lepsze. Tutaj kolejny, dość spory, ale nie tak duży jak tam. Tam to po prostu był potwór. No i tutaj też, żeby sobie dać za takiego 100 gram 35 zł, 50 zł już za 150 gram. No naprawdę są wysokie ceny, nie ma co gadać. No. Żeby zjeść takiego kepsa, który ma 150 gram i dać 50 zł, albo tak jak ja dałem 65 za 200 gram mięsa. Powiem wam, że z przyjazdu na przyjazd tutaj naprawdę zauważam tą inflację, która tutaj jest, a tu jest okropnie duża inflacja i za każdym razem jest coraz drożej. Ja się zastanawiam, jak ci ludzie sobie tutaj radzą z życiem. To naprawdę nie jest proste, bo oni nie zarabiają więcej, żeby wydawać więcej, tylko oni zarabiają tyle samo, a wszystkie ceny idą do góry. Lekko tu nie mają, bo nawet jak przyjeżdża się jako turysta i się widzi takie ceny, no to jest zaskoczenie. Parę lat pod rząd już tutaj jeżdżę. Po prostu z każdym razem to widać, jak to wszystko szybuje. Moi drodzy, jesteśmy na Taksim Square. Dokładnie Taksim Square jest tutaj za nami. Tutaj, gdzie jest ten piękny meczet. O, thank you so much. I tutaj jest miejsce właśnie, gdzie można kupić bardzo dużo różnych rodzajów kebaba, donerów. I tutaj przyszedłem właśnie też testować. Może akurat tutaj mi jakiś smak spasuje. Thank you so much. Very nice kebab, brother. Także takiego very nice kebaba. Thank you so much. Popatrzcie, jak wygląda. Wszędzie tylko kto ma większego. Tak to wygląda. Dobra, wejdziemy do jakiegoś miejsca i spróbujemy. Może tym razem wezmę z kurczakiem. Kurczak i sos trzostkowy, tak jak będzie rolo. Z kurczakiem i z sosem trzostkowym, z warzywkami. Bardzo dobre. Dlatego taki smak na pewno przywiozę do Żabki. Bo to jest coś, co zasmakuje każdemu. Ale ważna rzecz jest taka. Czekałem tutaj 12 minut na to, żeby go zrobili. W Żabce rolo będzie gotowy w 3 minuty. Jak będziecie w Turcji, warto też spróbować tych Islak hamburger. To jest takie ich tutaj po prostu. A jak próbować smaków, to do tego też spróbujcie. Dzieciaczek ma dobrą zabawę. Też by tak kiedyś konia robił. No i moi drodzy, Turcja to przede wszystkim też słodycze. Pyszna baklawa. Baklawę to ja po prostu uwielbiam, ale też trzeba uważać, gdzie się kupuje, bo nieraz jest tak słodka, że aż ciężko zjeść. Ale ogólnie bo taki kawałek zjeść bardzo warto. Jedzie tramwaj, który tylko tutaj przez centrum miasta przejeżdża. Główny deptak w Istambule, Taksim.
tutaj ludzie są po prostu zawsze. I to nie, że tak jest, raz więcej, raz mniej. Tu jest zawsze dużo ludzi. W sumie wieczorem jest jeszcze więcej niż teraz. Teraz jest dopiero 12:30, także jest, wiecie, no dużo ludzi jest w pracy. Ale tutaj o każdej godzinie dnia i nocy będziecie szli, zawsze są ludzie. A wiem, bo po nocy też tu nieraz chodziłem, zdarzyło się, także wiem, co mówię. O. Z takich rzeczy, które powinniście wiedzieć. Dlaczego akurat chcę wziąć taki smak z Turcji, takie rolo, przywieźć takiego kepsa do Polski, do Żabki? A to dlatego, że kebab, a w sumie to powinno być shawarma, bo to w naleśniku to się shawarma nazywa, jest najbardziej popularnym produktem spożywczym spożywanym w Polsce. Najwięcej Polacy jedzą właśnie kebabów. I tak to jest. No kebab tutaj się mówi na co innego, no, to jest shawarma, no. Ale najwięcej Polacy właśnie tego jedzą, no. Tak to wygląda. Dlatego czemu nie? Skoro znam smaki świata, wiem, co powinno Wam smakować, no bo trochę już w życiu próbowałem i trochę zjadłem i trochę zobaczyłem. Także pamiętajcie, to nie jest tylko to. Na początek macie 3 smaki. Minie trochę czasu, będzie kolejny, później kolejny. To nie będzie tak, że zatrzymamy się tylko na tych 3. Będziemy wymieniać. Ja Wam chcę cały czas przywodzić różne rzeczy z różnych zakątków świata i różne smaki. A czemu? Bo to jest fajne. Fajne jest próbowanie, fajne jest jedzenie i fajne jest to, że mogę się tym dzielić. Teraz przyszliśmy z tatą na turecką herbatkę. Oczywiście bardzo mocna. I oczywiście trzeba całą kołę cukru dać. Ale turecka herbata, czyli taki czaj, przepyszna. No to zapłaciliśmy 40 zł za jedną kawę i za 2 herbaty. No to naprawdę tu dużo podrożało to wszystko. Teraz widzę tutaj kebab 14 zł. Tutaj akurat w miarę tanio. Dobra, teraz idziemy do takiej popularnej cukierni tutaj. Zjeść sobie kunafę, które tam się pięknie ciągnie, możecie zobaczyć. No i oczywiście do tego coś tutaj ekstra. Zobaczymy. Ale to wszystko pięknie wygląda. Słodycze tureckie to jest po prostu inny wymiar. Zobaczcie, jak pięknie to wszystko wygląda. No, to próbowałem na targu. Na targu dzisiaj pójdziemy też. To jest tak okropnie słodkie, ale jak będziecie w Turcji, warto spróbować. Serniczek, dobra. Bierzemy kunafę i bierzemy. No i moi drodzy, baklawa. Nawet nie wiem, z czym to jest w środku, z jakąś śmietaną chyba. Teraz będę próbował. Będziecie w Turcji? Obowiązkowo. Trzeba spróbować. Z lodami. Ale pyszne to jest. Dziesięć na 10. No i teraz, moi drodzy, kunafę. Dziwnie podane, nigdy nie jadłem. Teraz spróbuję. Obsypane pistacjami. Ciągnie się naprawdę bardzo ładnie serek. No i próbuję. Powiem Wam, że to ja naprawdę uwielbiam. Zawsze jak jestem w Turcji, parę razy to jem. Bardzo słodkie, ale... No i powiem Wam tak, było naprawdę wybitnie pyszne. Pyszne, naprawdę na maksa, ale 90 zł. Za te 2 desery i wodę wyszło 90 zł, ale 10 na 10, totalnie. Myślę, że to były jedne z lepszych kunafy i jedno lepszej baklawy, jakie w ogóle jadłem.
w połączeniu z tymi lodami waniliowymi petara. No i jesteśmy teraz na Galata, gdzie tu zaraz zobaczycie wieżę Galata, najbardziej popularną tutaj jaka jest. Później pójdziemy na dół, zejdziemy, przejdziemy mostem, żeby zobaczyć tam meczety. Przejdziemy się na targ. Chcę Ci pokazać jak najwięcej, ponieważ nigdy nie był jeszcze w Turcji, nie był w Istambule. Musi wszystko zobaczyć. Mamy jeden dzień tylko i musimy połączyć pożyteczne z pysznym przede wszystkim, czyli będziemy dużo jeść, dużo próbować smaków i zwiedzać. Na każdym kroku gdzieś kręci się mięso od kebaba. No i tutaj przed Państwem wieża Galata. Ładnie zostawiam tak. Byłem tu ostatnio, to była praktycznie cała w rusztowaniach. Z góry podobno jest świetny widok. Nie wiem, nigdy nie byłem na górze, bo zawsze były tak kosmiczne kolejki, że nigdy mi się nie chciało czekać. No i na moście Galata możecie spotkać zawsze wielu wędkarzy czy rybaków, czy jak tam sobie chcecie to nazywać. Łowią takie małe rybki, nie wiem, takie malutkie wyciągają i to bardziej dla zajawki sobie łowią, bo to nie wiem ile by trzeba było tego zjeść, żeby sobie pojeść, ale jest. Widocznie lubią. Idziemy zobaczyć teraz na Grand Bazar. Tutaj pamiętam, że kiedyś też jadłem takiego dobrego kepsa. Trzecim smakiem, jakiego będziecie mogli spróbować. To będzie właśnie rolo z koftą w środku. Także teraz moim zadaniem jest znaleźć dobrą koftę. Dobra, bijemy do środka na razie, bo tam było tak ciasno, że po prostu chodzić nie dało. No tata nie lubi jak jest tak ciasno, także przejdziemy sobie na spokojnie tędy. Przyprawy w Turcji to jest coś po prostu pięknego, jak oni to potrafią wszystko fajnie sobie ułożyć. Robi wrażenie. No i jak to na tureckim markecie możecie kupić totalnie mydło i powidło. Wszystko co nie potrzebujecie. O, właśnie ile tam ludzi. Cały czas dwa odrzutowce tu latają. Jak mi się uda Wam pokazać, jak przelatują, to Wam pokażę. Ale więcej je słychać niż widać. Idziemy właśnie teraz pod Hagia Sofia, która kiedyś była kościołem, później była muzeum, a teraz jest meczetem. No i pod nim jest meczet. No i przed Państwem niebieski mecz, to jeden wieże remontują. Pamiętam jak tam byłem w środku. No tak to jest sporo skarpetkami było czuć. Ale ładnie, warto zobaczyć na pewno. A z tej strony słynna Hagia Sofia.
też remontują. Hagia Sofia zawsze full ludzi jak zwykle zresztą. To nawet jak byłem w czasach zarazy, to nawet wtedy było dużo ludzi. Ale nie ma się to dziwić, no w sumie to jest główna atrakcja. Tylko ja się zastanawiam teraz, jak wygląda zwiedzanie tego, skoro to już nie jest teraz muzeum, tylko to jest meczet. No i ostatnia propozycja, którą musiałem dzisiaj spróbować, to jest tak jakby rolo z koftą w środku, czyli z mięskiem mielonym, robią na tych takich szpikulcach. Powiem wam, że to jest też to, co będziecie mogli dostać w Żabce. Trzecia propozycja. Bardzo dobra. No i taki kebab z koftą, który teraz jadę, kosztował tutaj 50 zł, było 100 gram mięsa w środku. Dlatego przywiozę wam te smaki do Polski, ale będzie dużo taniej oczywiście. K127112. Z racji tego, że dzień mamy, to trzeba mamie kupić kwiatki, piękny bukiet. A jeszcze dodatkowo moja mama miała 2 dni wcześniej urodziny, teraz dzień matki. Poprosiłem o taki wiosenny, żeby był taki ładny, bo jest piękna wiosna, że jest idealny. Teraz muszę jechać do barbera, bo trzeba się doprowadzić do porządku. Trzeba ładnie wyglądać, bo bo trzeba. Jestem właśnie u rodziców. Mogę wam pokazać moją tablicę z magnesami, które przywożę z każdego krańca świata. Trochę już tego tutaj jest. Tak dobrze to wygląda. A teraz wam jeszcze pokażę moje osiągi w sporcie. Tutaj są jakieś niektóre puchary, które zdobyliśmy. Cancer Fighters to akurat dostałem w zamian za to, że pomagałem dzieciakom, że moje pay-per-view przeznaczałem właśnie dla dzieci z Cancer Fighters. Pas mistrza świata, który zdobyłem w Niemczech w 2018 roku. Tutaj różne puchary. No a tutaj medal z brazylijskiego jiu-jitsu i to jest też część, to nie wszystkie. No ale najważniejszy ADCC. W jiu-jitsu ponad 100 walk stoczyłem na zawodach. I żeby wam powiedzieć, jak się jedzie na zawody, to nie ma tak, że jest jedna walka albo coś. Tylko zawsze jest po parę, dlatego te medale naprawdę dużo dla mnie znaczyły i te puchary wszystkie. Tutaj jeszcze różne zdjęcia, tu właśnie z pasem mistrzowskim. Tutaj inne pasy miałem, które zdobyłem. Tutaj czarny pas w kickboxingu, jak zostałem mianowany. Fajne wspomnienia. Ale jak to mówią, wiek to wiek, kontuzji było sporo, ale jeszcze na ring wrócę. Ja jeszcze nie zamknąłem tego etapu. Wiadomo, na razie trochę teraz mniej jest, ponieważ skupiłem się na podróżach, na moim celu, czyli zobaczyć każdy kraj na świecie, zdobyć milion subskrypcji na YouTube i żyć szczęśliwie. Ale na ring jeszcze wrócę. Mam jeszcze te ambicje sportowe. Jakoś tego etapu nie mogę zamknąć. I jeszcze jedną jest moją taką rzeczą, to jest czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, który też kiedyś zrobię. Mam purpurę. Jeśli bym cały czas trenował od tego czasu, co ją dostałem, już bym miał czarny. No ale w Tajlandii wyszło jak wyszło, bardziej poszedłem w tajski boks. No i to mnie trochę boli. Bo jednak fajnie by był czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu. Świetna sprawa. No i siemanko, pozdrawiam serdecznie z Polski. Jestem właśnie w Żabce. Tak jak wam mówiłem, przywiozę parę smaków świata właśnie do Polski, żebyście nie musieli tak podróżować jak ja, żebyście nie musieli wydawać tylu pieniędzy co ja na te podróże, a żebyście mogli próbować pysznych smaków. Także pokażę wam, czym jest rolo, co przywiozłem dla was z Turcji i nie tylko. Także chodźcie ze mną. Dobra, pokażę wam, co dla was przygotowałem. Mamy rolo z koftą wołową, rolo z wołowiną, a także rolo z kurczakiem. Jaka jest największa tego zaleta? To, że przygotowanie zajmuje niecałe 3 minuty. Można zjeść od razu ciepłe na miejscu.
No i od razu na miejscu spróbujemy sobie jakiś rolo. Damy też ludziom, żeby spróbowali, żeby ocenili, jak smakują. Ciężko się zdecydować, dlatego polecam Wam naprawdę spróbować każdego smaku, żebyście sami sobie mogli ocenić, który będzie Waszym ulubionym po prostu. Dokładnie od dzisiaj, czyli od 4 czerwca możecie znaleźć rolo w każdej Żabce w Polsce. Dajcie znać w komentarzach, który jest Wasz ulubiony smak. A ja wymyślę jeszcze coś fajnego, że dla tych ludzi, którzy będą chcieli po prostu zjeść, spróbować. A teraz biorę palę i przygotujemy od razu na miejscu. Dziękuję bardzo. Gotowy w niecałe 3 minutki. To też jest na pewno bardzo wielką zaletą. Cieplutki. Pycha. Smacznego. Ja aktualnie kończę jeść mojego drugiego rolo. Możecie zobaczyć kurczak z sosem czosnkowym, czyli najbardziej po prostu popularny keps, jaki możecie kupić wszędzie. Z wołowiną i papryczką chili. Ale powiem Wam tak, jeśli ktoś się martwi, że będzie za ostre, nie martwcie się, bo jest naprawdę znośne, nie będzie piekło. A kolejny po prostu z koftą wołową, z sosem pomidorowym. Każdy znajdzie coś dla siebie. Cena jest naprawdę bardzo dobra, myślę, że przystępna dla każdego. Każdego będzie stać na to, żeby sobie przyjść, zjeść dobrego kepsa prosto na miejscu. Polecam serdecznie podróże wojownika. Przyszedłem sobie teraz pochodzić jeszcze tutaj po centrum. Piękna pogoda jest dzisiaj, cały weekend ma być piękna, także super się złożyło, że jestem akurat w Polsce. No i wziąłem sobie trzeciego rolo, teraz tutaj, żeby sobie go zjeść. W testach wypadają bardzo dobrze. Powiem Wam tak, do tej ceny smak, szybkie przygotowanie, naprawdę jest wszystko na plus. Także co? Pamiętajcie, 4 czerwca w każdej Żabce w Polsce. Kupujcie rolo, dawajcie znać, które Wam najbardziej smakuje. I smacznego. No i moi kochani, na koniec tego odcinka mogę Wam zdradzić sekret, o którym wielu z Was nie wie. Gdzie się właśnie wybieram. Za parę dni wylatuję do Izraela, ale tylko po to, żeby przyjechać do Palestyny. No, chcę Wam pokazać i poopowiadać, żeby ludzie tam trochę popowiadali, jak wygląda teraz sytuacja w Palestynie. Zresztą każdy z Was wie, że jest bardzo źle. Chcę Wam pokazać, jak wygląda to ze strony też izraelskiej, żebyście zobaczyli, jak żyją ludzie w miejscu po drugiej stronie muru i po tej drugiej, co tam się właśnie dzieje. Dodatkowo otrzymałem wizę do Rosji, także z Palestyny polecę do Mongolii, z Mongolii polecę do Rosji, tam spędzę 3 tygodnie. W połowie tej trasy dołączy do mnie Paweł, także spotykamy się w Moskwie. Razem pojedziemy do Sankt Petersburga, do Moskwy, może jak się uda, to będzie jeszcze Dagestan i Czeczenia. Zobaczymy, jak tam będzie z wjazdem. No a stamtąd polecimy do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Także naprawdę zapowiada się niesamowita podróż. Będzie 7 krajów, 7 wyjątkowych krajów, w których każdy ma coś ciekawego do zaoferowania. Szczególnie czerwiec będzie naprawdę wyjątkowy. Bardzo. Także bądźcie na tym kanale. Pamiętajcie o tym, że większość z Was, a może nie większość, około połowy z Was nie subskrybuje jeszcze kanału, co możecie zobaczyć tutaj. Ile osób oglądających subskrybuje, ile nie. Także do wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybują, pamiętajcie, że moje marzenie na ten rok jest zdobyć 1 000 000 subskrypcji, odebrać złoty znaczek od YouTube i tylko Wy mi możecie w tym pomóc. No i dodatkowo nie ominie Was żaden nowy odcinek, ponieważ będziecie dostawać powiadomienia. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam już na kolejny odcinek, który będzie już z podróży. Pozdro.